Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaras, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dzisiaj porozmawiamy o cudownej roślinie, która rośnie u nas pod nogami i ma ogromne działanie pozytywne na nasz organizm. Jedna z tych roślin, które mają szerokie spektrum i przy różnych dolegliwościach może być używana. Rośnie na łąkach, na polach uprawnych, w ogrodzie. Niestety przez ogrodników jest traktowana jako bardzo uciążliwy chwast. A my dzisiaj porozmawiamy, w jaki sposób możemy ją wykorzystać. Co może nam zregenerować, na jakie problemy pomóc. A mowa będzie o gwiazdnicy pospolitej. Gwiazdnica wygląda na roślinę bardzo kruchą, ale posiada niemal niezniszczoną energię życiową. Rośnie, kwitnie i owocuje od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Nawet czasami w zimie pod śniegiem można znaleźć takie zielone roślinki. Dodatkowo tam, gdzie lodygą roślina dotknie ziemi, tam puszcza korzonki i w ten sposób zaczyna się rozrastać po całym terenie, gdzie się znajduje, a każda roślina w ciągu jednego sezonu potrafi wytworzyć do 20 000 nasion. Każde nasionko ma zdolność kiełkowania, utrzymuje tą zdolność nawet przez 20 lat. No to dlatego jest tak niezniszczalna i prawdopodobnie dlatego ogrodnicy ją tak nie lubią. Ja też mam ją w ogrodzie, dlatego wiem, że czasami mocno przeszkadza. Ale sama świadomość, jaka ta roślina jest wspaniała, powoduje, że można ją uzbierać, nasuszyć i w różnych sytuacjach wykorzystać. I właśnie, kiedy będziemy z niej korzystać? Przede wszystkim od wieków jest znana jako środek wykrztuśny. Pomaga nam przy różnego rodzaju przeziębieniach, przy kaszlu, kiedy flegma zalega. Bardzo mocno też wspomaga pracę wątroby. I ogólnie na co dzień można ją stosować. I rzeczywiście osobom, które jakieś kuracje farmakologiczne przeszły, kiedy wątroba jest mocno obciążona i chcemy wspomóc tą regenerację, możemy gwiazdnicę zaparzać i w postaci takiego naparu stosować. Jest też bardzo znaną rośliną, jeżeli chodzi o układ sercowo-naczyniowy. Wspomaga pracę serca, wzmacnia mięsień sercowy, ale bardzo dobrze też reguluje ciśnienie. Bardzo mocno regeneruje ściankę naczyń krwionośnych. Dlatego się poleca przy żylakach, poleca się przy hemoroidach. Ale też bardzo mocno działa na nerki i układ moczowy. Dlatego jeżeli ktoś ma dolegliwości związane z ciągłymi stanami zapalnymi cewki moczowej, dróg moczowych, to jak najbardziej może łączyć tą roślinę na przykład z skrzypem polnym albo z nawłocią. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, jest problem z nerkami już, nerki są osłabione, to pamiętacie, ja mówiłam o takiej roślinie, która się nazywa ortosyfon. Sięgnijcie po to nagranie, jeżeli nie wiedzieliście, bo połączyć gwiazdnicę z ortosyfonem jest bardzo dobrze. W takim połączeniu będziemy wspomagać regenerację tego narządu, odbudowa komórek nerek, także jest to naprawdę bardzo, bardzo mocne połączenie. Ale to, o czym warto też wiedzieć, że roślina ta może być spożywana po prostu na surowo. Możemy ją dodawać jako taki dodatek do surówki lub gotować z nią zupy. Ze względu na to, że zawiera ogromną ilość składników odżywczych, na przykład kwas gamma-linolenowy i minerały takie jak krzem, jod, selen, cynk, potas, fosfor, żelazo. Wspaniała roślina odżywcza. Natomiast u nas na Ukrainie jest jeszcze bardzo ceniona za to, że po pierwsze wpływa na układ kostny bardzo pozytywnie i poleca się przy problemach reumatoidalnych, jak również przy zmianach zwyrodnieniowych. Można ją stosować do wewnątrz, do picia w postaci naparów lub robić okłady, tak jak zwykle wszystkie okłady robimy, kiedy właśnie dokładnie tak samo przyrządzony napar nawilżamy gazy i przykładamy na jakiś chory staw. Jak również jest znana przy problemach skóry. Przy takich zmianach jak egzemy, łuszczyce, atopowe zapalenie skóry można stosować do wewnątrz i można też robić różnego rodzaju okłady. Na przykład jeżeli ktoś się zranił, nawet gdzieś tam delikatnie coś robiliście na zewnątrz, na działce, jakieś zranienie, cięcie, ukończenie przez owady, jakieś oparzenia,
można tą roślinę po prostu zgnieść albo w rękach, jeżeli coś na zewnątrz nam się stało i szybciutko chcemy sobie pomóc, no to jest dokładnie tak samo jak z babką lancetowatą. Bierzemy listek, zgniatamy w palcach i przykładamy na problematyczne miejsce. Albo oczywiście, jeżeli zmiana jest większa na skórze, to możemy to zmiażdżyć w takim moździerzu. I można taką papkę później nakładać na wszystkie miejsca zmienione na skórze. Ale oczywiście, jeżeli to egzema, łuszczyca i ogromne odcinki skóry są zajęte tym problemem, to można jeszcze taką zmiażdżoną papkę później połączyć z olejem, na przykład z olejem z czarnuszki albo ze smalcem. Nawet kiedy się łączyło ze zwykłym smalcem albo z smalcem gęsim i można wtedy smarować te problematyczne miejsca. Ale dzisiaj szczególnie chcę podkreślić jej niesamowity wpływ na oczy. Ze względu na to, że ogólnie w literaturze dlaczegoś o oczach jest bardzo mało informacji. A ja wiem, jak wspaniałe efekty ta roślina daje przy takich problemach, nawet jak jaskra i zaćma. I dlatego chcę to podkreślić, bo na przykład ostatnio dostałam taką informację, taką prośbę od pani Wandy. Pani Wandzia napisała do mnie, że potrzebuje wsparcia w sposób naturalny przy takim problemie jak zaćma. I właśnie na tym chcę się skupić, bo właśnie gwiazdnica jest jedną z najlepszych roślin, która będzie nam w tej sytuacji się sprawdzała. I wtedy stosujemy albo jako napar, albo jako okłady, a najlepiej i jedno i drugie. W jaki sposób ogólnie prawidłowo to zrobić? Jeżeli chodzi o robienie naparów z gwiazdnicy, niezależnie od tego, jaki to będzie problem, czy z wątrobą, czy z kaszlem, czy chcemy ogólnie wzmocnić naczynia krwionośne, no to napar się przyrządza z jednej czubatej łyżki tego zioła na jedną szklankę, taką 200 ml wrzątku. Tylko że zaparzać trzeba przez godzinę, nie przez 15 minut jak zwykłe zioło, tylko przez godzinę. Odstawiamy, czekamy i później przecedzić i pić po 50 ml 2 razy dziennie. Natomiast jeżeli problem już jest tak zaawansowany, że rozwinęła się albo jaskra, wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, które może mieć bardzo poważne powikłania, nawet odwarstwianie się siatkówki, człowiek wzrok może stracić, albo jeżeli już zaćma się rozwija, no to wtedy można podwoić tą dawkę i stosować po 50 ml 4 razy dziennie. Ale tej dawki już nie przekraczamy ze względu na to, że gwiazdnica zawiera dość dużo saponin. A to znaczy, że może w dużych ilościach niekorzystnie zacząć wpływać na nasz organizm. Także tej dawki już nie przekraczamy. Natomiast przy problemach z oczami my możemy gwiazdnicę połączyć jeszcze ze świetlikiem. Też do stosowania do wewnątrz, jak również w okładach. I teraz jeżeli chodzi o okłady, to najlepiej nie tylko świetlik dodać, a jeszcze 2 zioła. Na przykład kwiaty nagietka jeszcze dodatkowo oraz zwykłe listki zielone koperku. Tego koperku, który do sałatki dodajemy. Także te 4 zioła, gwiazdnica, koperek, nagietek i świetlik, zmieszane razem w równych proporcjach wykorzystujemy do okładów na oczy. Nawet jak ktoś stosuje jakieś krople. Jak najbardziej, krople różnego rodzaju można stosować ze świetlikiem, na przykład można gotowe krople kupować. I tak, okłady są po prostu obowiązkowe. Nic tak nie wpłynie pozytywnie na naczynia oka, jak okład, gdzie kontakt oka z roztworem jest dłuższy niż przy po prostu przemywaniu czy przy kropelkach. Wtedy okłady trzymamy przez 10-15 minut. Jak je prawidłowo przyrządzić? Trzeba wziąć kawałek gazy, na środek położyć łyżkę tej mieszanki ziołowej, zawinąć, zrobić taką jak kopertę albo po prostu zawiązać, namoczyć to, zanurzyć we wrzątku w niedużej ilości i na króciutko, tylko na 1 minutę. Nie chcemy, żeby nam zioła oddały wszystkie swoje wartości takie lecznicze do tej wody, dlatego na krótko. Później wyciągamy, troszeczkę odcedzamy, żeby woda się z tego nie lała i dajemy temu przestygnąć, żeby to już nie było takie gorące. I takie woreczki nakładamy właśnie na oczy na 10-15 minut 2 razy dziennie. Robimy to regularnie. Takie zabiegi łączone, napar do picia plus takie okłady trzeba robić 3 miesiące. Cały czas. Później można zrobić przerwę, 1-2 tygodnie i znowu trzeba do tego wracać. Jednak jeżeli chcemy zachować wzrok, to warto
po prostu się w to zaangażować, w pomoc swoim oczom, bo przy regularnym stosowaniu zatrzymujemy rozwój tej dolegliwości, a bardzo często, jeżeli problem nie jest aż tak mocno zaangażowany, zaawansowany, no to można nawet tą dolegliwość po prostu cofnąć. Także wspaniała roślina, która jest wokół nas łatwo dostępna. Nawet jeżeli ktoś nie ma własnego ogródka, no to na pewno może kupić wysuszone zioło i po prostu to używać. Mam nadzieję, że ogrodnicy też troszeczkę inaczej, bardziej przychylnie na ten nasz leczniczy chwast będą patrzeć. A ja bardzo dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę i życzę Wam dużo zdrowia. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarec.